Dzień doberek. O, nie sprawdziliśmy, czy mikrofony nam działają. Ale są światełka. Ja mam 2 światełka. Ja też mam 2 Także światełka. prawdopodobnie działają. Poza tym pewnie nam powiedzą wszyscy, czy nas słychać, czy nas To widać. taki spontaniczny, kochani, live, w ogóle niezapowiedziany. Andrzej sobie rano wymyślił, okej, dobra, tu tylko ściszę. Tak. O, czyli okej jest chyba słychać. Tak. No ja tu będę obserwował dobra. czat. Tak. Okej. Postanowiliśmy, kochani, bo dawno nas tu nie było. Co prawda to jest mój kanał, ale postanowiłam ponownie zaprosić swego męża i zapraszamy serdecznie do... Tam musisz się trochę przesunąć, bo tu muszę się troszeczkę, wiesz... Tak jak mówię, to jest bardzo spontaniczne. No już, Ale możesz się przesunąć troszkę? Dziękuję. Mogę się O, przesunąć. teraz będzie super. tak? Tak. Bo wiecie, co się stało, że bo ja mam dopiero 1000 subskrybentów i podobno chyba dopiero po 3000 będę mogła mieć możliwość. Jak 4 godziny będziesz miała, 4000 godzin O. i wejdziesz w te już monetyzację i tak dalej, to No to wtedy... ja jeszcze tam nie jestem, dlatego musi być wertykalnie ten live, bo nie mógł być w poziomie. Także tutaj Sofia i Andrzej, zapraszamy Was serdecznie, kochani. Ten live będzie oczywiście zapisany. Mamy takie fajne pytania, które zadaliśmy w ankiecie, więc troszkę się będzie działo. Zapraszamy. Tak, witamy serdecznie. W tej O, chwili już ktoś jest. 2 osoby nas widzą, oglądają, także witamy Was serdecznie bardzo mocno. Jeżeli nas widzicie, słyszycie, to dajcie znać w komentarzach, żebyśmy wiedzieli, czy nas... O, już ktoś Cześć, jest. pozdrowienia. Cześć Marcin. Pozdrowienia z Wejherowa. Dziękuję, Marcinku. Daj znać, czy słychać, czy głos jest ok i czy wizja też jest ok, żebyśmy mogli dalej prowadzić program. Tak. A gdzie tu się mam na komputerze ten? Tutaj. O, Tak. dobra. Tak, Dobra. także tu jest na komputerze. Wszystko widać, słychać. Dobra, superańsko. Tak. My możemy wysłać też. O, Bravissimo. Ekstra. no, także miło nam bardzo, że jesteście z nami. Dzisiejszy live to będzie taki spontaniczny live, gdzie jeżeli ktoś będzie chciał zadać nam pytania, to postaramy się na nie odpowiedzieć. A przy okazji pogadamy troszeczkę o kanale Sofii, o tym, co tu się wydarzyło, jak to dalej przebiega. No i No i pogadamy... taki będzie też troszkę może z naszego prywatnego życia, bo mamy parę takich fajnych pytanek, na które udzielimy odpowiedzi. No i co? Zaczynamy? Tak, jedziemy z koksem, bo nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać, dokładnie. Więc na przykład takie było pytanie, czy naprawdę można nie mieć dość jednej osoby po tylu latach? Czyli po ilu? Po ile już jesteśmy razem? No, myślę, że około 22 lat. Tak, dokładnie, 22 lata, bo zaczęliśmy być razem zaraz po przyjeździe do Stanów, czyli w 2003 roku. No, to chwilę minęło, bo to nie poznaliśmy było od się. razu, tak? No dobrze, no ale prawie, że od razu. W Stanach jesteśmy 23 lata. No dokładnie, a razem 22. I tak, czy można mieć dość tej osoby po 22 latach? No nie wiem, mi się wydaje, że nie, aczkolwiek pewnie były takie sytuacje, kiedy człowiek tak myślał, Tak. ale to było bardzo, bardzo dawno temu. No i nauczyliśmy się jednak wyciągać z tego wnioski i teraz jest zupełnie inaczej. Ja myślę, że my jesteśmy z takiej generacji, bo Andrzej jest jeszcze starszy 10 lat i polecam dziewczynki zawsze mieć partnera starszego, bo wtedy, że tak powiem, nasze poziomy się trochę wyrównują. Jest, myślę, łatwiej. No taka prawda, Andrzej. Patrz, 17 osób jest w tej chwili Patrz, na czacie. dokładnie. Witamy serdecznie wszystkich. Dajcie znać na czacie, skąd jesteście, skąd nas Tak, oglądacie, tak, koniecznie, żebyśmy koniecznie. wiedzieli, z kim w tej chwili mamy okazję się spotkać. Bo ja jestem z Zielonej Góry. Andrzej urodził się w Warszawie, ale całe życie w Wejherowie mieszkał na Tak, Pomorzu. Wejherowo, bardzo fajne, małe miasteczko koło Trójmiasta, niedaleko morza, przepiękne tereny. I mieszkamy w Chicago od 23 lat. Razem 22 lata. I prawda jest taka, że rzeczywiście były różne oczywiście burze i zawirowania w naszym życiu, ale my właśnie do tego zmierzam, że my jesteśmy jeszcze chyba takie pokolenie, które jeszcze próbuje naprawiać niż wymieniać na nowszy model. No tak, a poza tym ja osobiście uważam, że jeżeli człowiek wyniósł pewne wartości z domu i tak dalej, jeżeli spotkał prawdziwą miłość i postanowił iść przez życie z tą osobą,
wykonał jakieś przyrzeczenie, jakąś obietnicę, to na tym polega właśnie męskość, żeby te obietnice dotrzymywać i żeby trwać tak, w tym temacie na dobre i złe, a nie tylko przy najgorszym jakimś tam zakręcie, kiedy dwie opony Tak. padły, zostawiać samochód i po prostu mieć to wszystko gdzieś. Dokładnie. To nie problem żyć z kimś wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, ale właśnie sztuka, kiedy no niestety życie kładzie nam jakieś kłody pod nogi, a wszyscy o tym dobrze wiemy, że życie nie składa się z przyjemności. Tylko z challenge. Tak jest. Po prostu tak, testujemy siebie na okrągło. Ale tak, im dalej w las, ja myślę, tak z mojej perspektywy, bo ja już za 3 dni kończę 45 lat. Andrzej właśnie skończył 55 2 tygodnie temu. I ja tak myślę, że to tak naprawdę po 40 mojej, tak bym powiedziała, że tak szczerze to tak może 3-4 lata już tak myślę, że mamy najgorsze za sobą. Znaczy myśmy nigdy nie mieli, No, ale nie o wiesz, to jakichś chodzi, takich, tylko- bo to tak wygląda, jakby nie wiadomo, co się działo. Nie, bo się zaczęło, wiesz, ja myślę, że taki przełomowy to było 8 lat temu, jak się zaczęły moje operacje, te zdrowotne problemy. No tak, no to w ogóle zmieniło nasze życie o 180 Mhm. stopni, wywróciło w ogóle postrzeganie świata i tak dalej. No byliśmy w totalnym dole z wielkimi problemami i to nie natury finansowej, a przede wszystkim natury właśnie zdrowotnej, natury mentalnej. I to spowodowało, że no, przewartościowaliśmy sobie to Dokładnie. życie, tak? I nagle okazało się, że no, trzeba patrzeć na życie troszeczkę inaczej, trzeba brać pod uwagę inne wartości niż te, które wcześniej nami kierowały. Mamy tutaj Juzię Fruzie, nareszcie trafiłam, okolice Arau, A to gdzie jest? Cecha. Jakbyś nam mogła powiedzieć, gdzie to jest, bo nie kojarzymy. Cecha to jest pewnie jakiś stan, ale ja nie znam tego skrótu. Wstyd. Może Wstyd. Charlotte. Wstyd mi. No mi też. No, Ale mam Karolina. nadzieję, że zaraz pani nam tutaj. O, jeszcze jest Elizabeth Elis. Fangrat jest ze Szwecji. O, Witamy. Dudek się pyta, cześć, o czym rozmawiacie? Rozmawiamy o... O sobie. O sobie rozmawiamy, o mojej żonie, o O mnie, życiu. o naszym kanale, o życiu przede wszystkim. O, Szwajcaria. O, Szwajcaria, no O. tak, Cecha, no dokładnie. Helwetia, ta Helweci. O, to ja nie wiedziałam. No, także pozdrawiamy Szwajcarię. Wow, także słuchajcie, no w tej chwili mamy tak, Polskę, Szwajcarię, Szwecję, no i prawdopodobnie ktoś ze Stanów, także tak. wow. No już fajnie. No ja myślę, że właśnie takie live pozwolą nam się troszkę zbliżyć z naszą... Ile jesteście razem? 22 lata. Kartuzy. Co to jest? Od 13 lat w Norwegii. O! To Kartuzy. jest następna no, to koło Kartuzy, ciebie. pozdrawiam Kartuzy, byłem tam wielokrotnie, od Wejherowa niedaleko. Kartuzy, jak wiemy, od wielu, wielu lat, praktycznie od zawsze walczą z Wejherowem o miano Tak. kaszubskiej stolicy. Ale to chyba w Kartuzach jest, zdaje się, to muzeum całe takie i tak dalej. Poza tym w Dydze Kiszewskie to je duże, to je krótce, to no nie znam tej piosenki, bo uczyli mnie tego w podstawówce, nigdy się nie mogłem tego nauczyć, ale jest taki hymn kaszubski. Tak? Także pozdrawiam serdecznie Kaszuby, pozdrawiam serdecznie wszystkich z Kaszub. Ja co prawda Kaszubem nie byłem, mieszkałem tam tylko, ale jest okej. Miło mi bardzo, że jesteście z nami, a jeżeli chodzi o Norwegię, mieszkam od 13 lat w Norwegii, super, byłem w Norwegii jakieś 2 lata temu. Razem byliśmy. Tak, byliśmy razem na Bożym Narodzeniu. Moja żona potem poleciała sobie do Tromsø oglądać zorze na niebie, a ja z częścią mojej rodzinki, bo właśnie w Bergen mieszka moja córka, udałem się do super ośrodka wczasowego, takiego narciarskiego WOS, gdzie uczyliśmy mojego wnuka jeździć na nartach. Także pozdrawiamy serdecznie Norwegia, piękny kraj, bardzo lubimy i bardzo A teraz cieszyliśmy się. wróciliśmy na przykład ze Szwecji i z Islandii, bo byliśmy też Na wakacjach, u Andrzeja tak. rodziny w Sztokholmie, to się zakochałam, bo byłam pierwszy raz w Szwecji. Za to Islandia, no to tak... Znaczy Islandia, co nam się w Islandii podobało? No podobała nam się Blue Laguna, bo to dobrze. był cel naszej podróży. Także tam spędziliśmy parę godzin, no wspaniały relaks, wspaniałe warunki, wszystko super. Podobał nam się hotel, w którym byliśmy, w Keflaviku. No tak, ale generalnie... Z bardzo fajną obsługą. Bez drzew, Natomiast- taki wulkaniczny... Tak, natomiast tereny surowy takie. klimat, bardzo surowy, bo tak wiało, słuchajcie, była taka wichura, że była tragedia.
Bardzo nam się spodobała Polonia na Islandii. tak, to jesteśmy mile zaskoczeni. Młodzi, fajni ludzie, Polacy, którzy jak tylko słyszeli, że mówimy po polsku, od razu się do nas odzywali, byli weseli, uśmiechnięci. Się okazało, że aż 10 000 Polaków jest na Islandii, że to jest druga nacja. Tak, że ponoć po Islandczykach to jest druga nacja. Także byliśmy naprawdę miło zaskoczeni, bo no ja byłem dumny, że jestem Polakiem Tak, właśnie super, tam na bardzo Islandii. fajnie. I jak wynajmowaliśmy auto i w hotelach i w Blue Lagonie wszędzie byli Polacy, więc bardzo fajnie. Tak, ja tutaj Super. tylko spojrzę. O, dziękuję. Co tutaj, moim zdaniem, to każdy kraj ma swój urok. Oczywiście, jak najbardziej zgadzam się. Tak, Konfederacja Helwetia, czyli dobrze pamiętam. Tak, tak. Dałem suba. Pytanie, dlaczego Stany? Dziękuję. dlaczego Stany? To zaraz opowiemy, dlaczego Tak. Stany, jak to wyszło. O, tutaj mamy kolegę, który po prostu Tak. ładnie jedzie na czacie. Można usunąć jakoś? Zaraz zobaczymy. Bo wiecie, my jesteśmy stop hejtowi, jak Tak. ktoś jest taki, no to można usunąć. Tu. No nie, to robimy. O, okej. Tak? O, także już kolegę Harego pozdrawiamy. No, widzę, że frustracja już sięgnęła dna, no ale też tacy ludzie są. Także musiałem tego pana usunąć, pana albo panią, no nie wiem kto to był. Także widzę, że fajnie tutaj się rozwinął, ale już go nie ma. Pytanie, dlaczego Stany? No to zacznij może od siebie, potem ja. Dlaczego Stany? U mnie babcia moja mieszkała w Stanach bardzo długi czas, chyba 40 lat. W sumie tylko ona i jedna ciocia. No i wiecie, tak co roku byłam zapraszana do Stanów, ale jak już byłam... Słucham? Nic. No ale jak ja miałam tak, wiecie, 14, 15, 16 lat, no to jakoś tak mnie nie ciągnęło, żeby do babci przyjechać na wakacje, tylko wolałam ze znajomkami gdzieś tam nad morze i tak dalej, więc za bardzo nie byłam wtedy zainteresowana Stanami. Ale nastąpił taki czas, kiedy właśnie po studiach, już miałam 24 lata właśnie, ciocia mnie tym razem zaprosiła na wakacje, więc jakoś to był taki czas, więc stwierdziłam, że czemu nie. No i przyjechałam na wakacje. No i jak to historia większości emigrantów, no już się zakochałam, na razie w Ameryce, jeszcze nie w mężu i zostałam po prostu. No i było bardzo fajnie. Początki były, chociaż ja jakoś tak źle nie wspominam, jak czasem niektórzy emigranci, bo to już mówię, minęło 23 lata. I nic, zostałam, potem poznałam męża, no i taka historia. No tak, a ze mną w sumie podobna sytuacja. Ja co prawda miałem rodzinę pod Nowym Jorkiem w Bayonne, ale to taka bardzo stara emigracja, także tam miałem okazję przylecieć jak byłem młodym chłopakiem, miałem 17 lat, potem miałem 21. A później zupełnie przypadkowo się zjawiłem w USA. Tutaj nasi znajomi bardzo dobrzy z Trójmiasta i z Wejherowa. Pozdrawiamy Anię i Artura. W tej chwili wiem, że mieszkają gdzieś w okolicach Władysławowa, w pięknym domu nad morzem. Także jeżeli nas oglądacie, a jeżeli nie, a nas zobaczycie, no to Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. I właśnie oni troszeczkę mnie zmotywowali. Mówię, przyjedź na chwilę tego. No tak sobie pomyślałem, że przyjadę na chwilę, jakieś tam pieniążki zarobię i wrócę z powrotem. No i nie wróciłem, tak? Ale nie miałem planu zostać w Stanach i nie był to mój cel. Tak samo też ja nie miałam planu, więc to właśnie to jest ciekawostka. To już potem to się już potoczyło przypadkowo, także nagle okazało się, że po prostu zostajemy, że zaczynamy sobie układać życie tutaj, także totalny przypadek. Ale tak? nam się Ameryka podoba, bo wiecie co, po pierwsze tu jest tak naprawdę ciekawie, że każdy stan ma swój inny, indywidualny klimat i klimat też, że są pod względem takim polityczno, mają różne zasady, każdy stan ma swoje odrębne zasady i swoją politykę danego stanu, ale jeszcze geograficznie mamy tutaj i góry, i jeziora wielkie, i ukształtowanie generalnie terenu jest po prostu... Ameryka nam się spodobała i to też był powód, jakiś tam mały procent, że zostaliśmy. Bardzo lubimy ten kraj, bardzo lubimy swobodę podróżowania, bardzo lubimy to, że niedaleko mamy Karaiby, że praktycznie o każdej porze roku możesz się udać w miejsce, gdzie jest śnieg, gdzie jest ciepło.
Także wyjeżdżamy w ciepłe miejsca na wakacje, kiedy tutaj w Chicago jest zimno, kiedy w Chicago jest bardzo gorąco, no to tu zostajemy, bo mamy wspaniałe jezioro, które czasami kolor wody ma tak jak na Karaibach, przepiękne białe plaże, tak jak w Polsce nad Bałtykiem. Ja przepraszam, bo ja muszę troszkę na czat Tak, spojrzeć. pozdrawiamy Jarosława z Barcelony. Tak, właśnie dołączył do nas pan Jarosław z Barcelony, Hiszpania, no Pięknie. pozdrawiamy. Ja do tej Hiszpanii się już tak długo No właśnie, wybieram. jeszcze nie byliśmy. Miałem pojechać zobaczyć Lewandowskiego, no może uda mi się ten ostatni sezon, co on tam gra. Od mojej cioci ze Szwecji wiem, że Barcelona jest przepiękna. Wiadomo, że też oglądałem jakieś tam filmy na YouTubie, także cały czas planuję, jakoś nie mogę dojechać. Także mam nadzieję, że dojadę. Pytanie następne. Gdzie koty? Koty śpią. A, gdzie kociaki? No zaraz poszukamy. Natomiast tu jeszcze, czy lecieliście helikopterem nad Nowym Jorkiem? Nie lecieliśmy helikopterem. Muszę powiedzieć i się przyznać, że ja nie leciałem nigdy helikopterem w życiu. No ja też nie. No i jakoś nas nie ciągnie do tego. Powiem szczerze, że gdzieś tak po 35 roku życia zacząłem mieć jakieś lęki związane z lękiem wysokości. wysokością i przestaliśmy chodzić na jakieś rollercoastery i tak dalej. Także myślę, że helikopter dzisiaj to byłoby wyzwanie. Tak, no to mamy nasz wspólny, po prostu obydwoje unikamy. Ja jak byłam, właśnie miałam chyba 16-17 lat na takiej kolejce we Francji, jak pojechaliśmy z wymianą i ja straciłam przytomność, więc bardzo dziękuję za żadne jakieś takie rollercoastery i nie lubię po prostu. Witamy pana Konrada. Cześć, cześć, cześć. Hello. To widzę, tak, wiecie, mamy taki jakiś skrypt pytań, ale myślę, że też będziemy na żywo lecieć. Co tu mamy następnego? Czy wspólne hobby ratuje małżeństwo, czy raczej je psuje? Ale to są pytania, które były na ankiecie, Wcześniej, tak? Powiedziałeś, tak? Tak. Czy wspólne hobby ratuje małżeństwo? Ja myślę, że my mamy i wspólne hobby, i zajawki, i mamy też osobne. I ja myślę, że jednak po 40 mojej, czyli jednak jak macie taki dłuższy staż, to fajnie jest, jak jednak każda osoba ma jakąś swoją zajawkę, swoje hobby. Tak, ja myślę, że tak, bo był taki moment, kiedy moja kochana żona Sofii zaczęła mieć już pewne swoje takie stałe zajęcia, kiedy zaczęła się rozwijać, kiedy spotykała się z koleżankami, coraz częściej wychodziła z domu, nawet poleciała sobie do Indii na 2 tygodnie, tak, zostawiając mnie samego. A ja wtedy, powiem szczerze, oprócz takich przyziemnych tematów, jak oglądanie sportu, jakichś tam filmów i tak dalej, de facto nie miałem żadnego jakiegoś takiego wielkiego hobby. No i to się trochę nudziłem, tak? Bo to, no to co to? No to człowiek sobie posiedzi, to tam coś zje, coś się napije, tak? I tak to życie tak zaczęło mijać bez sensu, tak? Do pracy, z pracy, nic ciekawego, oprócz tam jakiegoś wyjazdu, może na wakacje. I tak człowiek żył od jednego wyjazdu wakacyjnego do drugiego. No i pierw zacząłem sobie myśleć, że popchnę moją żonę. Niech mówię, otwórz kanał na YouTubie, bo już tak fajnie z tymi koleżankami, masz o czym rozmawiać, może to będzie fajny pomysł, masz tyle fajnych kobiet, z którymi mogłabyś się spotkać. No, Zosia tak się na mnie spojrzała, mówi, co ty zwariowałeś, ja kanał, przecież ja się nie nadaję, to tamto. No ale ja tak ją namawiałem, no ale oczywiście to z tych namów nic nie wyszło. No ale to przez to, że namawiałem ją, zacząłem też ja myśleć o tym. No i w pewnym momencie pomyślałem sobie, a może otworzę kanał kryminalny. No i tak od pomysłu do realizacji, pomału. No i otworzyłem ten kanał kryminalny, który prowadzę już No teraz. już 8 miesięcy i 8 ma miesięcy. po prostu 7 razy większą oglądalność niż u mnie. Powiem szczerze. Bo Andrzej z wielkim sukcesem prowadzi na YouTubie i na Spotify'u. Nawet już na Spotify'u jest na 83. miejscu wszystkich podcastów polskich, więc jestem bardzo mega Na dumna. Spotify'u. Na Spotify'u. O, ale tutaj pan kolega Dudek mówi, przepraszam, z ogromnym szacunkiem do pana, ale masz piękną żonę, świetnie wyglądacie razem. Dziękujemy za szacunek, ale komplementy są jak najbardziej mile widziane. Mam świadomość, że mam piękną żonę i bardzo się z tego cieszę i bardzo mi miło, że ktoś też to docenia i tak kulturalnie o tym pisze. Także nie jestem cięty, to nie posłodzę panu i tak dalej. Bardzo nam miło za takie komentarze i bardzo dziękujemy, że są tacy sympatyczni ludzie dzisiaj razem z nami.
No, mamy w tej chwili 14 osób, to co chwilę się waha, w powiewach było nawet 30, także Pięknie super. wyglądacie O, razem. Szymon do nas dołączył, Salem Alejkum. O, to kolega chyba gdzieś w Marcin. Arabii Saudyjskiej, albo w Emiratach, albo nie wiem, w Dubaju może. O Marcin, to świetny pomysł, że ten podcast ma Andrzej. Tak, że po prostu każdy ma swoją zajawkę. Tak, i każdy z nas ma w tej chwili swoje jakby, jak to się mówi, swoją przestrzeń życiową, która wypełnia naprawdę dużo czasu, ale oprócz tego dużo rzeczy robimy razem. Od czasu do czasu oglądamy jakieś ciekawe programy, od czasu do czasu spędzamy wspólnie Ale czas. powiem już, że my już, nie wiem, już od 2-3 lat, bo Andrzej, to wiecie, ja go muszę trochę stopować, bo on ma taką gadkę, że go nie zatrzymamy i tu będziemy siedzieć 10 godzin, więc praktycznie nie oglądamy telewizji jako telewizji, nie oglądamy. Ja pamiętam, Andrzej miał taką kiedyś te fakty i tak dalej, to ja dostawałam już białej gorączki. Znaczy wiesz, ja powiedziałem, że oglądamy od czasu do czasu wspólne Nie, programy. dobrze, ale oglądamy nie, że w sensie telewizję, No, tylko telewizja jakieś takie zeszła fajne, wiadomo, że na coś drugi- tam na drugi czasem plan. ostatnio na Apple Zjem jest sobie więcej. paluszka, mogę? Super, możesz. Słonego. Fajnie. I rzeczywiście te podcasty, jak ci, co się zajmują tym, to wiedzą, ile pochłaniają czasu od nagrania, oświetlenie, mikrofony, montaż i tak dalej, więc to jest naprawdę, no troszkę trzeba przysiąść. Ja bardziej działam na social mediach, więc to jest bardziej taki mój chleb powszedni, a i YouTube był całkiem nowy dla mnie, bo nagrywanie takich szorcików, wiecie, rolek do 3 minut, to oczywiście mam w małym palcu, ale YouTube już troszeczkę... No tak, ale dzisiaj też tak żeśmy, wiesz, spontanicznie podeszli do sprawy, bo najpierw mieliśmy nagrać kolejny odcinek na twój podcast, Tak. a potem nagle jakoś tak impulsywnie, a może walniemy live'a, dawno żeśmy live'a nie robili, to Tak. takie wyzwanie, bo to Tak, bo jednak to fajnie, na żywo. ale chcemy jednak mieć jakąś interakcję i rozmawiać z ludźmi. Szkoda, że nie można zapraszać na live'a kogoś. Tak, oczywiście, ale to by trzeba było zrobić wcześniej i tą osobę uprzedzić, bo to musimy wysłać linka i tak dalej. Ja myślę, że ty jeszcze nie masz tej możliwości, natomiast na normalnym, gdybyśmy kamerę użyli z laptopa i wtedy mieli można. ten podcast taki, wiesz, przez te inne linki, to No wtedy tak. możesz nawet do 3-4 Zapraszać. osób zaprosić. O, Tak, okej. wtedy możesz zrobić live'a nawet z 3-4 A tak to osobami. na razie się po prostu widzimy. Jak planujecie tematykę tej filmu? Wiecie co, to jest tak. Ja mam już też od paru miesięcy, ja robię wywiady z różnymi kobietami fajnymi, bo od tego się zaczęło tak przed jeszcze pandemią. Zresztą zawsze mi się zdaje, że taka metafizyka mnie interesowała i ten świat taki duchowy, ale w pandemii tak bardziej się wkręciłam w rozwój duchowy i osobisty. I nagle mi się przewartościowało, poznałam cudowne osoby. Teraz mamy taki krąg kobiet. Sama organizuję też spotkania dla kobiet, takie różne warsztaty. Zresztą ostatnio był nie tylko dla kobiet, był taki 8-godzinny z breathworkiem, z medytacjami, z ceremonią kakao i tak dalej, i tak dalej. I od tego się zaczęło. Podrzucałam mężowi, bo wiecie jak to jest. To jest największy problem osób, które się zaczynają rozwijać duchowo w partnerstwie jest taki, że przeważnie to nie idzie w parze z partnerem właśnie, więc to jest tak, że jedna osoba się zaczyna rozwijać, a druga stoi w miejscu, no i się robi taka wielka przepaść. No i to jest bardzo niebezpieczne i albo się druga weźmie w garść i dogoni tą osobę pierwszą, no albo taki związek się rozpadnie, więc u nas na szczęście Andrzej poszedł moją drogą. Co ty tam robisz? A ja robię takie pytanko dla widzów. O, dobrze. Na początku mu podrzucałam książki, różne podcasty i tak dalej, no ale tak wiecie, nie można za bardzo zmusić drugiej osoby do pewnych rzeczy, więc całe szczęście sam myślę, że on widział, jak ja się zmieniam i oczywiście pozytywnie, bo to mnie rozprasza, jak ty tak piszesz. No to już kończę. Bo aż takiej podziemnej uwagi nie mam. Masz. Już kończę. No. Start. Bo ja się... bo ty robisz jakieś takie ankiety. Tak, zrobiłem taki quiz Ale to dla... chyba na końcu się robi. No dlaczego? No to już w trakcie, także jak ktoś będzie chciał wziąć udział, to sobie weźmie. No dobra. Tak, także Andrzej przeczytał. O, kolega tu odpisał, że świetny temat duchowość. No duchowość, tak, no bo generalnie to jest temat mojego kanału całego. Zapraszam różne fajne kobiety. Teraz mam też takie dokładnie
Tylko problem jest taki, że ludzie za bardzo, wiecie co, mają jakieś lęki i boją się mówić publicznie. Znaczy tak, Wiesz? odnośnie kanału Zosi, to musimy tutaj od razu kilka informacji podać. Także osoby, które są dzisiaj pierwszy raz z nami, serdecznie zapraszam do zapoznania się z odcinkami, które już na tym kanale zostały opublikowane. To są odcinki o różnych tematach, z różnymi kobietami i zdaje się Nie dwa tylko, razy... bo byli faceci No też. więc tak, chciałem to powiedzieć. Dwa razy byli faceci. Raz nasz fajny kolega tutaj z Chicago, raz bardzo mądry, wspaniały człowiek z Indii. Tak. To jest jedyny podcast, który jest, to zobaczyć. który jest w języku angielskim, ale są polskie napisy, także można sobie pooglądać. Tam jest właśnie bardzo dużo na temat rozwoju człowieka, na temat drogi, jaką każdy powinien obrać, albo zastanowić się chociaż nad obraniem tej drogi, właśnie duchowość, bez podziału na religię, tak? Przede wszystkim, żeby się samokształcić, żeby się ulepszać i tak dalej, i tak dalej. Na tym podcaście przez pewien czas troszeczkę tematy umilkły, ponieważ byliśmy na wakacjach, troszeczkę było gorąco, były pewne inne tematy, które musieliśmy zorganizować, ale Zosia cały czas tam umieszcza shorty. No, żeby po prostu cały czas być na bieżąco. Ale już niedługo wrócimy do tematów i te odcinki, mam nadzieję, będą pojawiały się co najmniej raz na 2 tygodnie. Bo naprawdę mnie dużo jest raczej na moim Instagramie, no i tam Facebooku, ale generalnie na Instagramie już było od 15 lat, więc tam działam głównie, więc zapraszam na Holistyka Studio, tak samo się nazywa kanał. O teście Golupa, tu widzę Juzia Fruzia. Oczywiście, możemy też o teście, ja też swój robiłam i właśnie wiecie co, ja lubię, też mam jeden taki temat z dziewczyną, z Agnieszką, o której rozmawiamy o Human Design, ale to tam już odsyłam do tamtego odcinka, bo nie będziemy tutaj powtarzać się. Ja jestem za tym, żeby połączyć te wszystkie wedyjską astrologię, wszystkie dziedziny, właśnie test Galopa i human design i tak dalej, bo wtedy to są fajne takie narzędzia, które pozwalają nam, to nie są żadne jakieś takie wróżby i tak dalej, czary-mary, tylko narzędzia konkretne, które pozwolą nam poznać siebie lepiej. Tak, Galupa. I to są, ja jednak chyba nie mogę się skupić, jak ty tak możesz, no ale ja klikasz. tutaj troszeczkę muszę sprawdzać, co się na czacie Ale dzieje. ja widzę, co jest na czacie. No ja taki nie założyłem szkieł dzisiaj. Widzicie? I to jest właśnie tak. Ale że... mów dalej, ja Nie, jestem bo o teście ja Galupa. niby mam ADHD i potrafię się być w kilku miejscach naraz, ale jednak tu, jak tutaj mi on klika, to O, ja ktoś zabiorę mi ci chyba napisał, tą widzisz, myszkę. że chłop wygląda tam, jakby był za karę. Nie jestem za karę, ale jak się nie uśmiecham, to ponad tak niektórzy myślą. Także ja się teraz uśmiecham i nie jestem za karę. Ja po Nie. prostu sprawdzałem czata i oddałem głos mojej Bo żonie. mamy tutaj komputer. Tak, i bo mamy tutaj poniżej komputer, a ja niestety jak się rozgadam, to wtedy moja żona nie będzie mogła dojść do głosu. A to jest jej kanał, ja jestem tutaj tylko towarzyszem od spraw technicznych i od czasu do czasu coś tam wtrącam, także nie, za karę nie jest. A że mamy słaby wzrok, więc musimy, ja co prawda szkoła ubrałam, a ty nie ubrałaś, więc tak to jest. No tak, ja nie ubrałem, bo chciałem mieć, wiesz, tutaj z bliska, żebym czytał i no widział bardzo wszystko. dobrze. To teraz może, żeby rozkręcić, mamy takich 20 szybkich pytań, dobra? No dobrze, oczywiście. Bo to jest takie fajne. Ja zawsze chciałam to zrobić i nigdy... Zdarzają się mam ciche... no to okej, ciche dni. Bo wiesz co, to właśnie było to pytanie, też jedno, czy kto częściej mówi przepraszam i czy często macie ciche dni? Powiem szczerze, że chyba od 3 lat nie mieliśmy żadnych tego typu... Szkoda czasu. Szkoda czasu. Kiedyś ja byłam mistrzynią. Ty też zresztą. No. Ja myślę, że było parę dni, czasem nawet tydzień, nie? No oczywiście. Był tydzień? Oczywiście, że tak. Tydzień, co wyobrażacie? Mieszkasz z kimś, bo nie mamy dzieci, więc jesteśmy my i 2 koty i cisza. Ale mówię, tak od moich operacji zrobiliśmy przewartościowanie, bo był moment, kiedy Andrzej myślał, że mnie straci w mgnieniu oka. I teraz już możemy o tym mówić tak myślę lekko, ale to były bardzo trudne czasy. I od tamtej pory po prostu szkoda nam po prostu życia. Szkoda nam czasu, życia, a poza tym życie sami wiecie. No to może będzie to wyświechtany slogan, że jest kruche i trzeba z niego korzystać i trzeba przede wszystkim kochać ludzi, którzy są życzliwi Tobie, którzy są wokół Ciebie, bo naprawdę nigdy nie wiecie,
kiedy tej osoby zabraknie. A mamy, chyba każdy ma doświadczenie takie, że ktoś komuś bliski odszedł, czy niedawno, czy kiedykolwiek, czy wcześniej. No i takie jest życie, tak? Wszystko się odkłada na później, bo nie ma czasu, bo szkoda pieniędzy, bo a to zrobimy, a to nie zrobimy. No i potem okazuje się, że już nie zrobimy, bo już po prostu nie ma z kim, nie ma po co. Dlatego słuchajcie, no teraz- my tak podchodzimy, nikogo na siłę nie namawiamy, żeby robił tak sam. że też się czasem na siebie wkurzamy, ale to jest teraz bardziej, myślę, że mamy taką, pracowaliśmy dużo nad komunikacją i teraz jak po prostu na bieżąco załatwiamy sprawy, okej? No i tak. Dobra. I co, zajebiście się żyje bez dzieci. No wiecie, akurat nie z własnego wyboru, po prostu przez moje operacje ja nie mogłam mieć dzieci. I to. Tak, ale także, wiecie, to... także wybór nie należał do nas, tylko należał do wszechświata. Dokładnie. Moja żona bardzo chciała mieć dzieci i staraliśmy się o to bardzo długo i powiem szczerze, tak się niestety złożyło, że prawie przypłaciła to życiem. Także nie Ale wychodzimy... mam 2 pasierbice i mamy wnuczki, więc Tak, robiłam bo ja mam taki 2 córki bypass dziecięcy. pierwszego małżeństwa i mamy też wnuczkę Tak. i wnuka plus 2 koty. Także nie możemy stwierdzić, że zajebiście żyje się bez dzieci, bo nigdy tego nie planowaliśmy i nie był to nasz wybór. Jest po prostu tak, jak jest, no i staramy się do tego Dokładnie. dostosować i płynąć. Na pewno są plusy i minusy każdej sytuacji. Tak jest. Dobra, lecimy teraz. Lecimy dalej. Bo ja zawsze chciałam zrobić to. Wiecie, są takie śmieszne rolki na tym. Ja to zrobię tak. Na TikToku na przykład, czy gdzieś tam, że pary odpowiadają na 20 A pytań. kto będzie czytał? No ja będę czytać, bo mam szkła. Dobra, Widza. dobra. I będziemy sobie pokazywać paluchem, dobra? Masz palec? No mam palec. Dobra. Kto częściej zasypia na filmach? No wiadomo, że ja. Kto lepiej gotuje? Też wiadomo, że ja. Kto pierwszy mówi przepraszam? Nie, ja myślę, że ja. A ty? A no to A ty dobra. myślisz, że... A, no i widzicie, to jest też sekret dobrego małżeństwa, zawsze zgadzać się z żoną. Dobrze. Ale ty palec cały czas masz skierowany na siebie. Nie, przepraszam. Kto ma więcej butów? No to właśnie nie wiem, czy ty chyba mi się zdaje, że ty masz O, więcej. gdzie tam się No. wydaje tobie? Nie, a no dobra, no tak. Ja myślę, że ty masz Nie, 2 myślę, że szafki. okej. Kto częściej się spóźnia? No wiadomo, że ja. Bo Andrzej nie cierpi, ale się już też troszeczkę przyzwyczaiłeś. No zacząłem luzować, Tak. no ale jestem Kiedyś jestem chorobliwie punktualny i zwłaszcza jak mamy jechać na lotnisko, to są ciągłe po prostu sprzeczki na ten temat, bo ja mówię, lepiej posiedzieć tam, niż się denerwować. 2 razy pojechaliśmy tak jak moja żona sobie zażyczyła i wchodziliśmy ostatni na samolot. No, ale spoko. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, kto prasuje, jeśli trzeba w ogóle prasować? O, to ja. No, bo ja nie cierpię w ogóle, co to za... Ja mam jakieś takie napary, ale to... Kto prasuje w dzisiejszych czasach? Kto czyta więcej książek? No jak kto prasuje? Moja ciocia w Szwecji prasuje. No tak. Wszystko prasuje, co No, trzeba. a my nawet nie mamy żelazka, tylko No, mam takie napary no, teraz ostatnio. wstyd. Wstyd. Dobrze. Dobra, kto czyta więcej książek? Bo Andrzej zaczyna i w kółko tą samą. Ma pełno, cały stos. Dobrze, kto ma większy porządek w samochodzie? Oczywiście. Ej, to się nigdy chyba nie zmieni. Jedziemy gdziekolwiek razem moim autem i po prostu za każdym razem jest ta sama historia, nie? Że ja mam burdel po prostu. No ale coś, życie, no. Ja muszę mieć wszystko w aucie. Kto szybciej kończy jeść posiłek? Tak, Andrzej oczywiście. No ja celebruję. No ja wiem, ja też się staram, celebruję. ale to już tak, nie, mi się zdaje, że dlatego, że gadasz. Że jakbyś nie gadał i zjadł w ciszy, to wiecie. Okej. Kto się szybciej wzrusza na czymkolwiek? Nawet na reklamach czasem. Ale nie musisz wszystkich tajemnic zdradzać. O, no tak. Kto składa meble CK? Przecież to ja składam. O tak? No proszę cię, a kto ten stół złożył? A kto tą szafkę zabrał? Przepraszam. A kto łóżko Przepraszam się. wstyd. No pomyliłem się. Przecież No. to ja. Kto szybciej jeździ samochodem? Tak, jeżeli gdzieś chcemy dojechać, tak, w połowę czasu, no to ja muszę prowadzić. Kto robi największy bałagan w kuchni? Oczywiście. No bo tak, ja mogę gotować, ale sprzątać to już nie za bardzo lubię. Kto lepiej pływa? Kto pierwszy powiedział kocham cię? Mi się zdaje, że ja. Kto częściej płacze na filmach?
No, a mi się zdaje, że też, że ja. No, może razem. Kto ma dziwniejsze sny? Mi się zdaje, że ja, bo ja mam takie jak filmowe. Ja a rzadko tobie kiedy rzadko się śni. śnię, no. Kto dokładniej sprząta w domu? Dokładnie. No, to zdziwko teraz, nie? Co niektórych Ja złapie. poproszę czasem, mówię, Ta, Andrzej, ten podkurzaj. smętny gość, który jest tu za karę, lepiej sprząta. Dokładniej może. No, dokładnie. Tak, no dokładnie. taka racja. Kto by się spakował w 5 minut na spontaniczny wyjazd? I kto częściej ma rację? Nie było innej możliwej Możliwości. odpowiedzi, także. Dokładnie. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Bo tutaj są jeszcze takie pytania wcześniej z tej ankiety. O, czy macie jakieś swoje rytuały, które robicie zawsze razem? Mamy. Tak. Na przykład jak jesteśmy w domu razem i jest zachód słońca, godzina zachodu, to obojętnie, które by było przy balkonie i które pierwsze zauważy zachód, to idziemy zawsze razem i oglądamy zachód słońca w ciszy. Przytuleni w ciszy. Bo Andrzej już się nauczył, że nie musimy komentować wszystkich pięknych rzeczy, tylko po prostu. No, trzeba celebrować odbierać. takie chwile. Czyli zachód, albo tak samo rano jesteśmy, bo ja zaczynam później, Andrzej ma na drugą zmianę i teraz jest tak pięknie na balkoniku, więc robimy sobie kawcie i idziemy. No, mamy 36 minut już, No to także, już będziemy kończyć. także pomału będziemy kończyć. Ja tylko chciałbym poprosić wszystkich, którzy dzisiaj z nami byli, albo tych, którzy będą oglądali nas z odtworzenia, że jeżeli nie subskrybujecie kanału Zosi, to bardzo serdecznie zapraszam. Zróbcie to, bo to jest takie darmowe wsparcie, które nic nie kosztuje, a nam sprawia super dużo radości i powoduje, że mamy większe zasięgi. I też proszę o subskrypcję Andrzejka kanału. A jeżeli ktoś tutaj jest, kto interesuje się kryminalnymi opowieściami, historiami, tak zwany true crime, czyli prawdziwe zbrodnie, to zapraszam na mój kanał na YouTubie, Kryminalne Opowieści Podcast. Zresztą na moim kanale, jak scrollujecie down, to są Tak, polecane. u Zosi na kanale na dole jest tak zwany zaprzyjaźniony kanał. Jestem również obecny na Spotify'u, tam już dosyć ładnie to wszystko hula. W pierwszej, w 83 miejsce na Tak Trading Podcast i 167 na Top Podcast w Polsce. Także całkiem jestem sam I jeszcze zaskoczony. chciałam powiedzieć, że namówiliśmy z moimi dziewczynami Andrzeja, bo przez to, że ma taki głos piękny i taki właśnie bardzo romantyczny, radiowy, żeby założył nowy kanał, taki właśnie te listy nieprzeczytane i ma tam takie, co prawda jeszcze niewielkie grono, ale już coraz większe. To są takie kilkuminutowe, romantyczne do podusi opowieści, więc zapraszamy wszystkie, zwłaszcza kobiety, które uwielbiają. To są listy nieprzeczytane. Bardzo wzruszające. Pan Jacek mówi, że zna podcast Kryminalne Opowieści. O, super. Do tego dodaje uśmieszek, tak za bardzo mi miło. I jeszcze Dziękuję. Wojtek pozdrawia. Gdzie Wojtuś jest? Czy tutaj ciocia Ela mówi, że Wojtek O, pozdrawia. Wojtuś pozdrawia. Wojtuś, my też Cię pozdrawiamy. Ostatnio właśnie mieliśmy okazję spędzić wspaniałe wakacje w Szwecji, częściowo w Sztokholmie, w stolicy kraju, a częściowo na sielskiej, wspaniałej, pięknej, zielonej wsi nad jeziorem, Koło gdzie Uppsali, koło cudownie. Uppsali, gdzie są zamki, gdzie są kamienie, wzgórza, stary klasztor. Pięknie. Niesamowicie. Szukaliśmy po prostu run. Niesamowicie. Tak, szukaliśmy wikingów. Bo ja jestem wielką fanką przecież Ragnala i w ogóle całej Tak, skandynawskiej. nasza kochana rodzinka ze Szwecji, czyli Wojtuś i ciocia Ela, tak wspaniale się nami zaopiekowali, że po prostu było cudownie. Więc cudownie. za rok wracamy na Święto Raków w sierpniu. Tak jest. No i co, dobra, to będziemy chyba kończyć. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że będziemy robić od czasu do czasu może wspólne. Ty będziesz robił na pewno swoje, ja swoje. Tak, i jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna prośba, jeżeli ktoś, kto oglądał ten podcast, ma jakieś właśnie tematy związane z duchowością, z rozwojem kobiety i tak dalej, czyli związane z kanałem Zosi, to proszę zostawcie komentarz, jaki temat byście chciały poruszyć, czy chcieli poruszyć i na pewno Zosia się do tego odniesie. O, nakręciliście mnie na trening, lecę, bo następny... No pewnie, na trening. Mówiliśmy coś o sporcie? A, bo ty coś...
No nie, no o sporcie nie mówiliśmy, no ale no też o wszystkim nie jesteśmy w No. stanie powiedzieć na jednym live'ie, także... Wczoraj na przykład pływaliśmy przez 6 godzin. Tak, byliśmy na basenie i robiliśmy sobie takie strzały. Lubimy 25, też z powrotem 50. No, ja zrobiłam prawie kilometr. No a ja zrobiłem mniej. Andrzej jest cienia z pływaniu, więc nie masz... No taka prawda. No, Znaczy nie, no, no Andrzej, no przyznaj to po prostu. w porównaniu do ciebie tak. Bo Jestem. ja uwielbiam. Jestem cieniasem. lubi, ale znowu w tenisa jak gramy, to niestety ja już po 3 minutach wymiękam, a Andrzej nawet jak z córkami, to żadna nie dała rady Andrzejowi No w tenisie. ciężko im było. Myślałem, że młode dziewczyny jednak wygrają ze mną, ale im się nie udało. Może kiedyś, zobaczymy. Dobra, kochani, to w takim razie Całujemy do was. usłyszenia, my lecimy, bo jeszcze cały dzień przed nami, jeszcze musimy coś wymyśleć. No tak, Co jeszcze będziemy musimy, robić? jeszcze musimy zrobić jakąś ramkę do tego, O. także ja muszę skoczyć. Poza tym za chwilę muszę też Nagrać swój zacząć odcinek. pracować nad nowym odcinkiem na YouTube, na mój kanał. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję Tak, za Dudek wsparcie. mówi, nie mówiliście nic o sporcie, ale macie dobrą energię, która wpływa na nas. O, Super. o też naprawdę. nurkujesz. My snorkujemy, a nie No, nurkujemy, tak, ale no. super. Nurkujemy, nie nurkujemy, tylko snorkujemy, tak, Tak. zupełnie co innego, ale podziwiamy te osoby, które nurkują, bo ponoć jest to super sprawa. Może kiedyś uda nam się też coś takiego. Hello. A to z Turki coś tam. Nie rozumiemy, ale ktoś lowił nas. Sejdeni, no, z Turki. Ktoś z Turcji zdaje się napisał. Że nas kocha, to tak. super. Jagódkę też pozdrawiamy. Zna oba kanały, wiem o tym, bo podpisujesz mi bardzo często, także dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie Wejherowo, okolice, Zieloną Górę, jak i najbardziej. Chicago i cały Chicago, świat. Warszawę, Szwecję, Norwegię, Szwajcarię, Brazylię, Barcelonę, Hiszpanię. Tak. Także wszystkich, którzy z nami dzisiaj byli, pozdrawiamy. Życzymy Wam miłego Do wieczoru. następnego. I zbliża się weekend, no także A, wszystkiego... u nas będzie długi weekend 4 of July, bo ja Tak. mam urodziny akurat na drugi dzień, 5 lipca, No. więc będziemy celebrować. Tak. Buziaczki, love you. Hello, bye bye. Nie hello, tylko bye. Bye bye powiedziałem. No. Buźka. No to wyłączamy i trzymajcie się cieplutko. Papa, to tam trzeba wyłączyć. Tak? O. Tam ten krzyżyk. Krzyżyk. No dobra. No naciśnij go. No już naciskam. O, i teraz.